Cześć, witam wszystkich ponownie na kanale Topka PC. Możecie teraz zobaczyć zdjęcia mojego komputera, ale jeszcze przed montażem karty graficznej. Zanim pokażę Wam to cudo, chwilę Was jeszcze potrzymam w niepewności, bo chciałbym najpierw pokazać Wam przewód zasilający do karty, który musiałem dokupić. Na stronie CableMod kupiłem przewód dedykowany do mojego zasilacza, ponieważ w opakowaniu nie było żadnych kabli, poza przewodem zasilającym sam zasilacz. Miałem wcześniej przewód w standardzie 12 VHPWR, ale jak wiadomo standard ten został zmieniony, z tego powodu zdecydowałem się na zakup nowego przewodu. Jak widzicie, wszystkie parametry przewodu, jak długość przewodu, kolor oplotu możemy tutaj dobrać. Przewody kupujemy pod konkretny zasilacz. I niestety nie jest to tania zabawa. Teraz zapraszam Was do mojej piwnicy na krótką prezentację mojej nowej karty graficznej. Pudełko, które widzicie, nie robi większego wrażenia, bo i sama karta graficzna wyglądem wcale nie przypomina RTX 5090. Karta posiada złącza z gwintem G1/4 cala. Nie wiem jak Wam podoba się sam blok wodny, ja przed zakupem miałem obawy i nie ukrywam, że chyba bardziej podobały mi się bloki wodne np. od firmy AlphaCool. Przyłącza do karty znajdują się po obu stronach bloku wodnego, co zdecydowanie ułatwia montaż rurek. Długo zastanawiałem się nad zakupem właśnie tego modelu karty graficznej. W tym filmie opowiem Wam, co ostatecznie zadecydowało o moim wyborze. Na pewno zauważyliście tą złotową obwolutę wokół portów na złączki i nie tylko. To specjalny system, który zabezpiecza kartę i nie tylko ją przed ewentualnym wyciekiem płynu. Tak na marginesie, to podobno specjalny system opatentowany przez firmę Gigabyte. Karta posiada w sumie 4 porty, a w tym 3 porty DisplayPort oraz 1 port HDMI. Z tej perspektywy możemy zobaczyć, że karta nie jest szeroka, a jej szerokość to 29 mm. Dla porównania karta RTX 5090 GB Gaming OC ma 70 mm. Teraz parę informacji o rdzeniu, szerokości szyny danych oraz jednostkach teksturujących. Karta graficzna pracuje z wyższym taktowaniem rdzenia niż modele tej samej klasy chłodzone powietrzem. Wyróżnia się także 512-bitową szyną danych oraz posiada 32 GB pamięci VRAM. Sprawdziłem także jednostki teksturujące i nic tutaj nie brakuje. Poprzednia generacja RTX 4000 używała złącza 12 VHPWR i także było to złącze 16-pinowe, które często przegrzewało się i topiło przy dużym obciążeniu. Mamy tutaj nowe złącze, także 16-pinowe, 12V 2x6 z dłuższymi końcówkami zasilania, a i tak od czasu do czasu słyszę się o problemach z tym złączem. I na koniec zostawiłem przebitkę wymiarów tej karty. Jak widzicie jest malutka, a na przykład taka karta RTX 5090 Gaming OC od Gigabyte'a ma 342 mm długości. Widzieliście już samą kartę graficzną, dlatego pokażę Wam zawartość pudełka. Pokażę Wam także i kartę graficzną, bo zaraz po odpakowaniu karty dostałem lekkich palpitacji serca i zaraz zobaczycie dlaczego. W pudełku z kartą, oprócz naklejek, otrzymujemy krótką informację o możliwości wydłużenia gwarancji dla karty i dodam tutaj na marginesie, że jest to dla mnie jeden z powodów wybrania właśnie tej karty graficznej. Dodatkowo w pudełku dołączony jest stosowny adapter zasilania. To przejściówka typu 12V 2x6 na 4x8 pin. Oznacza to, że do zasilania GPU możesz użyć 4 standardowych wtyczek 8 pin od zasilacza. Na opakowaniu przewodu mamy jeszcze ostrzeżenie o poprawnym podłączeniu przewodu do złącza 16-pinowego karty graficznej. Mamy także pastę termoprzewodzącą, którą użyję być może przy innej okazji. Jest także dodatkowa naklejka, na pewno dodająca przynajmniej kilka FPS-ów w grach. A teraz karta graficzna. Na pewno przy pierwszym podniesieniu byłem zdziwiony, że jest taka ciężka, bo waży około 2 kg. Oczywiście przy pierwszym spojrzeniu po wyjęciu z folii zwróciłem uwagę na wygląd i muszę powiedzieć, że nie byłem rozczarowany. Od razu stwierdziłem, że prezentuje się całkiem dobrze. Sama karta mogła mnie zwieść, bo na początku patrzy się głównie na wygląd, a dopiero później zauważa się ewentualne wady. I tak właśnie było w tym przypadku, choć w tym momencie nie miałem jeszcze żadnej świadomości, że coś jest nie tak.
Na pierwszy rzut oka widzimy blok wodny, który pokrywa praktycznie całą powierzchnię karty. Dzięki temu ciepło ze rdzenia GPU, pamięci VRAM i sekcji zasilania jest odprowadzane bardzo skutecznie. To nie tylko funkcja praktyczna, wygląda też naprawdę futurystycznie. Ciekawe, czy Wy też to widzicie. To właśnie z tego powodu dostałem lekkich palpitacji serca. Po odpakowaniu z pudełka zauważyłem, że śledź, na którym są złącza karty graficznej, jest krzywy. Najpewniej stało się to podczas transportu opakowania z kartą, choć wiadomo, że w takiej sytuacji pojawia się w głowie wiele filmów i nie wszystkie kończą się dobrze. To uszkodzenie lub lekką deformację, którą widzieliście, naprawiłem sam, lekko odginając śledzia. Teraz bierzemy się za instalację, bo musimy sprawdzić, jak karta graficzna będzie działała. Moja obudowa pozwoliła mi zamontować kartę graficzną na stole, a następnie bez problemu umieścić ją wewnątrz obudowy. Naprawdę świetny patent, który mocno ułatwia instalację. Tutaj Wam jeszcze powiem, że dla testu w tej obudowie przymierzałem wcześniej kartę graficzną Gigabyte RTX 5090 Gaming OC, ale niestety była ona zbyt długa. Po zamontowaniu haczyłaby o rurki dolnej chłodnicy, co oznaczałoby konieczność przebudowy całego układu, a tego chciałem uniknąć. To właśnie był kolejny argument, aby sięgnąć po tę kartę, którą finalnie wybrałem. Ostatecznie karta znalazła swoje miejsce w obudowie w stylu wiszącym, dzięki temu cały blok wodny prezentuje się świetnie i robi naprawdę mocne wrażenie. Jak widzicie, przewód zasilający wpięty poprawnie, dlatego lecimy dalej. Oglądałem kilka materiałów na temat problemu palących się wtyczek w tej i poprzedniej serii kart graficznych. To skłoniło mnie do kombinowania i wpadłem na pomysł, że za około 60 zł można kupić elegancki czujnik temperatury z wyświetlaczem. Jak pomyślałem, tak zrobiłem i efekt możecie zobaczyć na filmie. W ten sposób będę mógł monitorować temperaturę wtyczki zasilającej kartę graficzną. A teraz to, co czasami spędza sens powiek, czyli odpowiednie gięcie nowych rurek. Ogólnie rzecz ujmując, spędziłem trochę czasu na zaprojektowaniu pełnego custom loopa. Największą trudnością była oczywiście prawostronna wersja DistroPlate. Niestety wymiana nie wchodziła w grę, więc musiałem trochę pokombinować. To, co teraz widzicie na filmie, to problem, którego wcześniej do końca nie sprawdziłem. W internecie można znaleźć informację, że niektóre złączki po dokręceniu potrafią zetknąć się ze złotowym elementem bloku wodnego, co uruchamia mechanizm zabezpieczający przed wyciekiem, tzw. anti-leak. Karta graficzna wyłącza zasilanie całego komputera. Tutaj sprawdzałem swoje złączki, aby sprawdzić, która z nich będzie najlepsza i która nie sprawi mi możliwych problemów. Wybrałem złączkę kątową i to właśnie za jej pomocą postanowiłem podłączyć rurki do bloku wodnego karty graficznej. W moich wcześniejszych filmach mogliście zobaczyć, jak wygląda proces łączenia całego custom loopa. Dziś Wam tego oszczędzę i pokażę już gotowy układ z różnych perspektyw. Przy krótkich przebitkach opowiem też, co sprawiło mi największą trudność. Jeśli mówimy o trudnościach, to na pewno trzeba wspomnieć o ścisku, który możecie zauważyć przy DistroPlate. Na początku było łatwo, bo rurek było niewiele, ale z każdą kolejną podłączoną rurką robiło się coraz trudniej. W tej sytuacji najlepiej pewnie sprawdziłyby się rurki miękkie. Dobrze, że miałem trochę różnych złączek. Na pewno ułatwiły mi połączenia. Kupiłem je kiedyś z myślą o nagraniu o nich filmu, ale w tym custom loopie niestety wykorzystałem prawie wszystkie. A to nie było moim celem. Zdjęcia, które widzicie, są wykonane jeszcze bez przedniego panelu, ale spokojnie, sprawdzałem i na pewno nie koliduje z połączeniami na DistroPlate. Nie wiem, czy wiecie, ale ewentualnie przypomnę, płyta główna, którą tu widzicie, to Gigabyte Aorus Elite AX na chipsecie X570. Między innymi wspiera ona tylko standard PCI Express 4.0 w złączu karty graficznej. W testach, które będę chciał nagrać, sprawdzę, jak karta graficzna wspierająca standard PCI Express 5.0 radzi sobie w programach graficznych. Spróbuję też przeprowadzić testy w modelach językowych, tzw. LLM-ach, opartych na AI. Oczywiście pokażę Wam również wyniki z pomocą Capframe Exa w różnych grach. Zrobię także test, jak potrafi się nagrzać wtyczka zasilająca kartę graficzną podczas pełnego obciążenia. Taki mam plan, a na razie wracam do tego, co widzicie na ekranie. Najbardziej pokręcone połączenie to chyba połączenie od distro do karty graficznej. Posiada kilka złączek i kilka gięć rurek w różnych kierunkach. To było naprawdę dla mnie bardzo trudne. Ponownie zapraszam do procesu zalewania całego układu. Tym razem używam zupełnie innego płynu niż poprzednio. Muszę przyznać, że mam pewne obawy. Dwukrotnie zauważyłem już w układzie powstający osad. Teraz jednak mam dodatkowo kartę graficzną z blokiem wodnym, którego otwarcie jest zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku mojego DistroPlate. Nie pozostaje mi nic jednak innego, jak rozpocząć zalewanie. W
Wcześniej przeprowadziłem test szczelności metodą ciśnieniową, więc mam pewność, że układ jest szczelny. Nie będę już pokazywał samego procesu dolewania płynu, zobaczycie jedynie moment uruchomienia pompy. W układzie znajduje się już trochę cieczy, ponieważ wcześniej został on zalany do pierwszego odcinka, jeszcze bez karty graficznej. Później musiałem spuścić część płynu, aby zmienić prowadzenie rurek ze względu na montaż GPU. Nie ukrywam, że oglądanie poruszającego się płynu wewnątrz powyginanych rurek wygląda trochę jak bieganie i szukanie w labiryncie odpowiedniego wyjścia. Jak możecie zauważyć, płyn dotarł już do rezerwuaru w DistroPlate. Teraz rozpoczyna się powolny proces odpowietrzania całego układu. Na tym etapie ciecz jest lekko spieniona i nie prezentuje się zbyt estetycznie. Jednak z czasem pęcherzyki powietrza się uwolnią, a płyn odzyska pełną przejrzystość. Będę musiał kilkukrotnie przechylić obudowę, zmieniając jej orientację. Dzięki temu uda się uwolnić pęcherzyki powietrza uwięzione m.in. w chłodnicach. Teraz pozostawiam komputer z włączoną pompą, a prawa fizyki niech zrobią swoje. W dzisiejszych czasach spotykamy się z wieloma różnymi źródłami stresu. Dla mnie właśnie ten moment okazał się szczególnie nerwowy. Oczywiście można powiedzieć, że to tylko rzecz i będzie to prawda. Jednak gdy pasja wiąże się z konkretnymi przedmiotami, takie chwile potrafią naprawdę wywołać sporo emocji i stresu. Komputer uruchomił się i co najważniejsze, jak na razie nie buchnęło z niego iskrami. Więc wszystko wygląda dobrze. Jak widzicie, karta graficzna rozbłysła swoimi kolorami, co oznacza, że działa. Teraz pozostaje tylko czekać na sygnał, który rozświetli monitor. Właśnie na to czekałem, czyli mamy to. Na monitorze pojawił się już bootloader Linuxa, więc wszystko jest tak, jak być powinno. Tak obecnie prezentuje się komputer jeszcze bez zamontowanego szklanego panelu bocznego. Na razie nie zamykam obudowy, ponieważ może się okazać, że będę musiał dolać jeszcze trochę płynu do rezerwuaru. Myślę, że będę musiał zrobić testy karty graficznej i sprawdzić, jak ten blok wodny radzi sobie podczas pełnego obciążenia karty graficznej. Na nagraniu widać wyświetlacz pokazujący temperaturę na złączu zasilającym kartę graficzną. W momencie, gdy zamontowałem czujnik, przyszło mi do głowy, że mogłem od razu kupić drugi taki sam i monitorować również złącze po stronie zasilacza. Zdarzały się przecież przypadki, w których właśnie tam dochodziło do uszkodzenia i przepalenia wtyczki przewodu. Trochę to już zakrawa na przesadę, ale ciekaw jestem, co o tym sądzicie. Ostateczną decyzję podejmę dopiero po pełnych testach karty graficznej. Muszę sprawdzić, czy rzeczywiście złącza zasilające nagrzewają się aż tak mocno. Chciałem Wam już teraz pokazać, jak sprawuje się czujnik temperatury zamontowany na złączu zasilającym kartę graficzną. Obciążyłem kartę graficzną w Furmarku i taki oto mamy wynik. Jest to co prawda krótki test, ale już tutaj widać, że faktycznie temperatura na złączu zasilającym kartę graficzną lekko wzrasta. Ciekawe, jak ta sytuacja będzie wyglądała po około 30-minutowym teście obciążeniowym. Już wkrótce Wam to pokażę. Ok, przechodzimy teraz do kwestii przedłużenia gwarancji karty graficznej o dodatkowy rok. Pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce. W opakowaniu karty graficznej znajdziemy kod QR, który prowadzi na stronę internetową producenta. Tam, po zarejestrowaniu zakupionej karty graficznej, możemy przedłużyć gwarancję o kolejne 12 miesięcy. W trakcie rejestracji należy uzupełnić wymagane pola w formularzu. Jeśli jednak nie wiemy dokładnie, jakie dane wpisać, wystarczy najechać kursorem na ikonkę pytajnika widoczną obok pola. Pojawi się wtedy przydatna podpowiedź. Tutaj muszę jeszcze wspomnieć, że właśnie to rozwiązanie również zachęciło mnie do zakupu tej karty. Drugim równie istotnym czynnikiem był fakt, że w przypadku standardowej karty graficznej jej demontaż i zastąpienie fabrycznego chłodzenia powietrznego blokiem wodnym od Alphacoola, EK czy innego producenta niestety wiąże się z utratą gwarancji. Przy tej cenie karty było to dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania. Dlatego zdecydowałem się na model fabrycznie wyposażony w blok wodny. Uważam, że producenci kart graficznych powinni wyjść naprzeciw entuzjastom chłodzeń customowych i opracować rozwiązania, które ułatwiłyby montaż tego typu systemów bez ryzyka utraty gwarancji. Myślę, że w dłuższej perspektywie wszyscy mogliby na tym skorzystać. Jak widzicie, proces rejestracji nie jest trudny i wszystko jest dobrze opisane. Jak zaraz zobaczycie, po chwili otrzymam potwierdzenie przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy. W panelu użytkownika zawsze będę miał podgląd, do kiedy moja karta graficzna jest objęta gwarancją. Nawet w przypadku zagubienia paragonu czy faktury, wszystkie niezbędne informacje będą dostępne właśnie tutaj. Zaraz zobaczycie, że moja gwarancja została wydłużona do lipca 2029 roku. Fajnie, nie? Szybki i krótki proces, który nas nic nie kosztuje i wydłuża naszą gwarancję.
Ok, kwestia rejestracji karty graficznej została zakończona, więc lecimy dalej. Teraz zobaczycie krótkie ujęcia przedstawiające cały komputer. Dodatkowo zdecydowałem się na wymianę wentylatorów wyciągających powietrze z obudowy. Wybrałem dwa modele Noctua G2 w rozmiarze 140 mm, zestaw SX2-PP sprzedawany parami. Nie mają one podświetlenia ARGB, więc komputer w nocy prezentuje się nieco inaczej, ale w zamian zauważalnie poprawiła się efektywność chłodzenia i temperatury np. chipsetu płyty głównej. Tak na marginesie, może ktoś z Was wie, jakie są optymalne temperatury chipsetu X570 dla płyt Gigabyte'a? Jeśli tak, to dajcie mi znać. Tym odcinkiem oficjalnie anulowałem konkurs wspomniany w poprzednim materiale. Już wiecie, dlaczego potrzebowałem dodatkowego czujnika temperatury. Chciałbym też podkreślić, że ten film nie jest reklamą żadnego z prezentowanych produktów. Wszystko, co tutaj pokazuję, kupiłem samodzielnie, nikt mnie nie sponsorował, ani nie miał wpływu na moje opinie. Zbudowałem komputer, który ogólnie bardzo mi się podoba. Muszę przyznać, że jestem już trochę zmęczony samym procesem składania, więc przez najbliższy czas nie planuję w nim grzebać. Mam nadzieję, że komputer się sprawdzi nie tylko w pracy z grafiką, ale i w innych zastosowaniach. Teraz krótkie jeszcze ogłoszenie. Za chwilę uciekam na urlop i nie będzie mnie przynajmniej 2 tygodnie. Dlatego zapowiadam teraz dłuższą przerwę, a po przerwie będą na pewno nowe testy, trochę testów w Blenderze i w AI, a także spróbuję swoich sił w nowym projekcie. No cóż, to już wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym odcinku, więc do zobaczenia już wkrótce. Cześć!